Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Świat po Jackson Hole. Co się zmieniło? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Link w opisie. Zaczynamy. Świat po Jackson Hole. Co się zmieniło? Zaczynamy sesję w tym tygodniu od Azji i tutaj obserwujemy wzrostowe odbicia na indeksach giełdowych w różnych miastach chińskich. Dlatego też optymizm, który jest dzisiaj obserwowany w Chinach, może przelać się także na inne części świata. No i zobaczymy, jaki jest wpływ wydarzeń, które mają miejsce w Chinach, na cały świat, ponieważ one mogą mieć równie duże znaczenie w krótkim terminie jak informacje z Jackson Hole, o których będzie mowa za chwilę. Te wzrosty obserwujemy także w Hongkongu, a jak pamiętamy, Hongkong walczy o bardzo ważny poziom, czyli 18 tysięcy punktów, gdzie mamy zlokalizowane 20% cofnięcie od ekstremów, czyli od maksimów, które były w styczniu ustanowione, co widać na wykresie, więc każdy powrót na ten poziom oddala perspektywę, wizję spadków, natomiast gdyby się okazało, że indeks spada, więc każdy spadek poniżej tego poziomu zachęca do wieszczenia kontynuacji i tendencji spadkowej i wejścia tendencji spadkowej w kolejną fazę. Jako że dzisiaj mamy odbicie, dlatego też rynki emerging markets, różnego rodzaju inne rynki na świecie, zwłaszcza rynek akcyjny, może mieć potencjał ku temu, żeby raczej próbować odbić niż żeby spadać. Co jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy mówi się coraz więcej o walutach grupy BRICS, to ważne są korelacje, powiązania między juanem chińskim a różnymi innymi walutami. I w tym wypadku widzimy tutaj korelację między juanem chińskim a walutami rynków wschodzących z Azji i Ameryki Łacińskiej. I widzimy, że nie ma aż tak bardzo silnego powiązania, czyli ta korelacja nie jest aż tak bardzo mocna, natomiast jest ona dodatnia i sygnalizuje, że w sytuacji, kiedy juan się umacnia, to raczej też te rynki, inne rynki emerging markets z Azji, bądź też rynki walutowe z krajów Ameryki Łacińskiej także mają tendencję do zachowywania się podobnie jak juan i odwrotnie, jeżeli juan się osłabia, to także te waluty mają tendencję do tego, żeby się osłabiać. Generalnie korelacja nie jest zbyt mocno silna, ale warto być tego świadomym, że takie powiązanie występuje. No i świat po Jackson Hole. Co się zmieniło? Nie poznaliśmy jakichś szczegółowo mocnych, ważnych informacji, które mogłyby doprowadzić do luk na otwarciu, więc rynek musi zacząć dyskontować słowa, które zostały wypowiedziane przez prezesa Powella, czy też prezes Lagarde. I co się wydarzyło? Widać najlepiej na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej. I jak widzimy, po tych wypowiedziach, po spotkaniu w Jackson Hole, świat po Jackson Hole mówi nam, że w stosunku do Stanów Zjednoczonych mamy kilkupunktowy wzrost oczekiwania co do dalszych stóp procentowych, ale w rynku nie ma ani jednej pełnej podwyżki stóp procentowych. W listopadzie tego roku jest wyznaczony szczyt i implikowana stopa procentowa to jest plus 16,3 punkta bazowego, czyli praktycznie niewiele, może 3-4 punkty zmiany względem poziomów, które były przed słowami bankierów centralnych Jackson Hole. A dla porównania, dla strefy euro widzimy tutaj, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przewidziany mniej więcej na końcówkę pierwszego kwartału przyszłego roku i także w rynku jest tylko 18,2 punkta bazowego zmiany stóp procentowych od obecnych poziomów, czyli nie ma ani jednej pełnej podwyżki stóp procentowych. Czyli wniosek jest jeden.
te słowa, które zostały wypowiedziane przez bankierów centralnych, są odebrane tylko lekko jastrzębio. Nie ma zmiany w oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych, czyli myślę, że rynek nie ma powodu do jakichś gwałtownych zmian i powinien pokazać nam teraz, jaki jest sentyment, w którą stronę rynkowi inwestorzy się pozycjonują na różnych klasach aktywów. Natomiast Jackson Hole nie pokazuje nam tutaj jakichś nowych, gwałtownych zmian do dyskontowania. I to jest pewnego rodzaju pocieszająca informacja. Dla części inwestorów zmniejsza się ryzyko powstania tych luk, które mogłyby doprowadzić do gwałtownych zmian już na samym początku notowań. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak bardzo coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych inwestowaniem na rynkach emerging markets. Takim rynkiem jest m.in. warszawski parkiet. I te długie pozycje są tutaj najwyższe od marca 2020 roku. Warto być tego świadomym, że moda na rynki emerging markets właśnie teraz trwa. Powiązane jest to ze słabością amerykańskiego dolara, który pomimo tego, że rentowności amerykańskich obligacji są na poziomach, które były obserwowane ostatnio w październiku poprzedniego roku, to pomimo tego, że wtedy euro-dolar był na poziomach około 0,95, to teraz jesteśmy 10 figur wyżej i fakt tego osłabienia amerykańskiego dolara jest jeden z tych czynników, dla których te wschodzące rynki emerging markets stają się teraz takie bardzo popularne. Natomiast mam jeszcze jeden ciekawy wykres pokazujący, gdzie są najważniejsze destynacje eksportu z poszczególnych najważniejszych krajów, które eksportują. I widzimy tutaj kolorem żółtym, które państwa są najbardziej ważnymi destynacjami eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj kolorem różowym pokazane kraje i miejsca na świecie, gdzie głównym eksporterem są Chiny. No i takim ciemnym niebieskim mamy tutaj na wykresie na mapie świata pokazane miejsca na świecie, gdzie głównym eksporterem są Niemcy. Jak widzimy, Polska jest jednym z głównych miejsc do eksportu produktów, które są tworzone w Niemczech. Warto być po prostu tego świadomym, jakie są powiązania międzynarodowego handlu. No i teraz amerykańskie obligacje. Jak widzimy, początek dzisiejszego dnia przynosi nam cały czas notowania w rejonie maksimów, które w październiku były utworzone, więc nie ma jakichś większych, mocniejszych zmian na rynku amerykańskich obligacji. Pytanie jest, czy tendencja wzrostu rentowności będzie kontynuowana. W następnym wykresie mamy zachowanie amerykańskiego dolara, który, jak widzimy, tutaj testuje dolne ograniczenie półrocznego kanału wzrostowego, więc rejon 1,08 jest kluczowy, bardzo istotny i wydarzenia, które będą miały miejsce, będą świadczyły o tym, jak rynek faktycznie chce się pozycjonować względem amerykańskiego dolara w nieco dłuższym terminie niż krótki. Jest to idealne miejsce do tego, żeby dokonać zwrotu przeciwko amerykańskiemu dolarowi, ale też część inwestorów może postanowić jednak, że amerykański dolar będzie na fali wzrostowej i wszystko powinno się wyjaśnić w rejonie 1,08. Przypominam, jest to też miejsce, gdzie przebiega średnia, która ma duże, istotne znaczenie dla inwestorów. No i w tym wypadku poziom 1,08 będzie w tym tygodniu takim ważnym punktem odniesienia. Na rynku walutowym patrzymy także na zachowanie jena japońskiego, który bardzo nie lubi, kiedy rosną rentowności amerykańskich obligacji. Dlatego też, jeżeli rentowności amerykańskich papierów będą rosły, więc presja przeciwko jenowi powinna cały czas trwać. Dopiero gdyby doszło do odwrócenia tendencji na rzecz spadków rentowności amerykańskich obligacji, byłby to czynnik, który zachęcałby do tego, żeby doprowadzić do większej, mocnej, dynamiczniejszej korekty na rzecz umocnienia jena japońskiego. A giełda papierów wartościowych, piątkowa sesja przyniosła nam raczej wzrosty niż spadki, próbę zanegowania wcześniejszej tendencji spadkowej, tego czwartkowego impulsu wyprzedaży. Dzisiaj na razie
Sentyment na giełdach, na futures, na indeksach Standard & Poor's jest raczej neutralny z przewagą lekkiego optymizmu. Dlatego też wydarzenia, które będą miały miejsce, będą nam pokazywały oczekiwania i te nastroje inwestorów na giełdzie. Mamy święto w Wielkiej Brytanii, więc aktywność podczas sesji europejskiej może być ograniczona, a podczas sesji amerykańskiej rynek nam pokaże te nastroje i czy faktycznie cały czas dominuje presja na to, żeby liczyć na jakieś większe wzrostowe odbicie. Bo przypominam tą całą statystykę, która mówi, że w tygodniu po decyzji Jackson Hole raczej indeksy giełdowe rosną niż spadają i to są wnioski płynące z ponad 20 lat historii notowań indeksu Standard & Poor's po wydarzeniu, jakim jest spotkanie Jackson Hole. Pytanie jest także, czy uda się utrzymać ten horyzont cenowy, który praktycznie od początku tego roku trwa na indeksie w Niemczech. Na razie próby są udane i wsparcie się broni i gdyby zostało one pokonane, widzimy, jakie jest wielkie jego znaczenie i co by się wydarzyło, jeżeli indeks giełdowy zacząłby pokonywać to wsparcie, jak dużo powinno być czynników zachęcających do wyprzedaży. Natomiast na chwilę obecną jest to jednak scenariusz nieco mniej prawdopodobny. Amerykański dolar i rentowności oznaczają, że poza jenem warto także patrzeć na rynek złota. Jako że rynek złota utrzymuje się nad poziomem $1900, więc faworyzowane są scenariusze prowzrostowe, no i tak pozostanie. Myślę, że wnioski z poprzedniego tygodnia także są aktualne co do tego tygodnia. Amerykański dolar i rentowności to jest klucz do zrozumienia wydarzeń, które mają miejsce na rynku złota, a natomiast moim zdaniem optymizm, który widać cały czas na rynku miedzi, sprzyja raczej tym scenariuszom prowzrostowym niż prospadkowym na indeksach giełdowych. Miedź warto obserwować, żeby zobaczyć, czy jest szansa na pogłębienie tendencji spadkowej na indeksach giełdowych, czy na jakąś większą wzrostową korektę. W poprzednim tygodniu miedź nie była w stanie sforsować swoich minimów, swoich wsparć, no i to doprowadziło do tego, że te indeksy giełdowe raczej spróbowały rosnąć niż spadać. Na wykresie widzimy jednak, że zbliża się ważny opór na rynku miedzi, no i w tym wypadku może on działać na rzecz spadków, dlatego też sygnalizuje cały czas obserwować równolegle miedź, żeby analiza międzyrynkowa zwiększała prawdopodobieństwo sukcesu naszych inwestycji na rynkach na całym świecie. No i konsolidację od samego początku, od końcówki poprzedniego roku widać także na rynku ropy naftowej. Widzimy tutaj, że nie jesteśmy ani w stanie pokonać oporu w rejonie $83-85, ani wsparcia w rejonie $65-70, czyli po prostu konsolidacja trwa, natomiast utrzymywanie się poniżej $80 daje potencjał raczej na spadki niż na wzrosty. Natomiast bardzo podobne zjawisko widać na Bitcoinie i wniosek jest taki, że jest bardzo dużo rynków teraz, gdzie mamy konsolidację, gdzie trwa niewielka zmienność, aktywność jest na bardzo niskim poziomie i rynek Bitcoina jest tego bardzo dobrym przykładem i w tym wypadku widzimy, że jesteśmy cały czas poniżej średniej 200-sesyjnej, to faworyzuje scenariusze spadkowe, natomiast teraz zatrzymujemy się na takim dolnym ograniczeniu kilkumiesięcznego kanału wzrostowego, więc dopiero początek tygodnia, który przyniósłby nam pokonywanie tych minimów z ostatnich dni, dałby potencjał ku temu, żeby liczyć na jakieś większe na spadkową kontynuację tendencji, na wejście tendencji spadkowej w kolejną fazę, dlatego też przywiązuję coraz większą wagę do tych minimów, które były w poprzednim tygodniu ustanowione i do minimów sprzed 2 tygodni. Myślę, że one mają dużą wagę. I na koniec rynek krajowych aktywów. Jak widzimy, euro-złoty nie jest w stanie pokonać poziomu 4,50. Opór ma bardzo duże znaczenie, rosnące znaczenie i od tego, co się tam wydarzy, jest moim zdaniem uzależnione to, co się wydarzy generalnie na polskich aktywach, ponieważ złoty to jest brama wejściowa do inwestycji na wszystkich polskich aktywach. Polskie obligacje raczej zdradzają ochotę na umocnienie, na dalsze spadki rentowności niż na wzrosty. Natomiast giełda papierów wartościowych
dzielnie walczy o poziom 2000 punktów. Wykres pokazuje, jak ważny jest to poziom, nie tylko psychologiczny, jest psychologiczny poziom 2000 punktów jako punkt odniesienia, ale także mamy tutaj średnią dwusesyjną na wykresie tygodniowym. Dla znaczącej części inwestorów cała korekta jest tylko ruchem powrotnym do tego najbliższego wsparcia. Natomiast gdyby się okazało, że ten poziom 1975 jest łamany, otworzą się perspektywy do pogłębienia tendencji spadkowej. Na chwilę obecną moim zdaniem jest to jednak scenariusz wyraźnie mniej prawdopodobny. Jaki jest świat po Jackson Hole? Co się zmieniło? Moim zdaniem niewiele się zmieniło. Widać to przede wszystkim na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej i do tych wykresów będziemy wracać, żeby zrozumieć, co dalej się dzieje w tych oczekiwaniach co do przyszłej polityki monetarnej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!